Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo, a dziś kolejny odcinek poświęcony bardzo popularnemu tematowi w ostatnich czasach, mianowicie kolejny ekran Android Auto CarPlay. Po bardzo pozytywnych doświadczeniach związanych z ekranami CarPurite, które testuję już od bardzo dawna, oraz z ekranem AOC U6, przyszedł czas na kolejny ekran. Mianowicie chyba jest to nowość na naszym polskim rynku. Jeszcze nie widziałem na żadnym polskim kanale testu tego oto ekranu. Jest to Innow N2. Android Auto CarPlay z rejestratorem obrazu zarówno z przodu, jak i z tyłu, z czujnikami TPMS, jak również z własną anteną GPS. Tak więc moi drodzy, dziś zajmiemy się unboxingiem, później przejdziemy sobie oczywiście jak zawsze do instalacji w motocyklu. Fajne pudełeczko, przychodzi do Was bardzo ładnie zapakowany. Ekran o wielkości 6 cali niecałych, Bluetooth 5,2, aktualizację przez internet, GPS o dokładności 10 Hz oraz urządzenie jest wodoodporne w klasie IP67. Ok, zobaczmy w takim razie, co jest w środku. Ja już sobie pozwoliłem te plomby obciąć, dlatego że chciałem zobaczyć, czy urządzenie, że tak powiem, jest w całości. Jest w całości, przyszło do mnie właśnie wczoraj, więc szybciutko zabieramy się za unboxing, tak żeby zobaczyć jeszcze, tak żeby być może ktoś z Was przed sezonem jeszcze chce nabyć jakiś taki ekran, więc zobaczmy, jak ten Innow wygląda w środku i co on potrafi. Ok, cyk, podnosimy pokrywkę. Na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy tutaj od razu szkło hartowane do zabezpieczenia ekranu, więc słuchajcie, fajna sprawa. Pierwszy raz się spotykam z tym, że producent ekranu daje nam właśnie taki gadżet w formie szkła hartowanego, żeby sobie przykleić gdzieś na ekran, więc naprawdę za to duży plus. I teraz tak, w pudełeczku popatrzcie, taką mamy fajnie to zabezpieczone wszystko. No i od razu widzimy, że mamy ekran razem z kamerami. Dobra, więc spróbujmy to w jakiś sposób wypakować. Nie wiem jeszcze jak, ale cyk. Dobra. Ta wytłoczka chyba wychodzi do góry. O, ok. Kamerki. Cyk, bardzo fajnie to zrobione. No, powiem Wam, że pierwsze odczucie jest takie, że wygląda to tak, jakby to był rzeczywiście jakiś taki produkt premium, można powiedzieć. Dobrze, sam ekranik wygląda w ten oto sposób. Tutaj mamy jakiś taki nowy sposób montażowy, jeszcze takiego nie widziałem. Jedna rzecz, która, że tak powiem, już na pierwszy rzut oka mi się nie za bardzo podoba, to jest to, że kable są bezpośrednio łączone z ekranem, co oznacza, że nie będziemy mieli tutaj niestety żadnego takiego szybko złącza, tylko jeżeli będziemy chcieli ten ekran wyciągnąć z motocykla, no to niestety będziemy musieli te aż 4 kable za każdym razem odpinać. Ekran jest fajny, lekki. O, dobra, tutaj mamy na kartę pamięci, mamy też wejście USB-C. No szkoda, że ta gumka nie jest niczym zabezpieczona, żadną śrubką, niczym, tylko tak każdy może podejść, na przykład wyciągnąć Wam tą kartę SD. No, tu już takie pewne moje spostrzeżenia związane z doświadczeniami z innych ekranów CarPlay. No, ale no cóż, zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Plastik, bym powiedział tutaj, no taki średniej jakości. Nic specjalnego. Dobra, patrzmy dalej, co mamy w pudełku. Tutaj mamy całe okablowanie, które odpowiada za zasilanie, czyli mamy kabel plusowy, minusowy, masę oraz mamy po stacyjce sygnałówkę. Ok, kamerki moi drodzy. Właśnie mamy kamerę przednią. No powiem Wam, że w takiej aluminiowej osłonie wygląda to całkiem nieźle. Dosyć spora ta kamera jest. Popatrzcie. Tak jak w kciukach ją tutaj trzymam, to dosyć spora i
też troszeczkę waży. Druga kamera to jest wsteczna, wielkość taka sama, z dłuższym kablem oczywiście, żeby można było zamontować. No i słuchajcie, cała masa śrubek i śrubeczek. Tutaj widzę, że mamy uchwyt na kierownicę chyba, z tego co widzę. Zaraz to sobie rozpakujemy, zobaczymy jak to wygląda, co my tutaj mamy. Zobaczmy. Tak. Czyli różnego rodzaju mamy tutaj redukcję średnicy. Tu mamy jakieś takie gumeczki. Tu mamy taśmę dwustronną. Nie, to jest taka guma na taśmie dwustronnej. W ilości sztuk 4. No i mamy jeszcze taki oto właśnie klips montażowy na kierownicę. Fajny, bo aluminiowy. No i to jest, powiem Wam szczerze, naprawdę bardzo fajnie, precyzyjnie wykonane i tutaj czuć, że to taka, można by powiedzieć, wręcz jakość premium. Tu mamy cały zestaw montażowy do kamerek. Mamy też kluczyk na imbusa. Słuchajcie, wszystko jest tutaj aluminiowe, łącznie z tymi chyba, czekajcie, tu znowu jakieś gumki. Co my tu mamy? Takie rzeczy. Takie, popakowane, powiem Wam, grubo, naprawdę. Oczywiście taśma 3M, tu mamy takie coś. Powiem Wam, że to też jest fajne, bo dzięki temu będziemy w stanie dopasować ten plastik do kształtu na przykład błotnika, czy do kształtu Waszej owiewki, więc jest szansa, że tą kamerkę będziecie w stanie rzeczywiście przyczepić na tej taśmie dwustronnej od 3M. No i do tego mamy jeszcze takie, wszystko to jest aluminiowe, moi drodzy. To nie jest plastikowe, tylko też aluminium, więc fajnie to wygląda. No i podejrzewam, że to właśnie kamerkę wkłada się w to. Kamerkę wkłada się tutaj do środka pewnie, przednią, tylną. Później się zaciska jakoś tak. No, w instrukcji pewnie będziemy widzieć. Mamy też taki uchwyt na kabel, który możemy sobie gdzieś tam przyczepić, żeby ten kabel nam nie gonił. Więc tutaj tych akcesoriów naprawdę do montażu jest sporo. O, popatrzcie, to jest chyba właśnie też ten łącznik taki, dzięki któremu będziemy w stanie to wszystko ze sobą jakoś połączyć. Oczywiście proces instalacji podejrzewam, że będzie trochę dłuższy niż przy innych ekranach. Tutaj mamy taki sam zestaw na drugą kamerę, więc nie będę tego na razie odpakowywał. Dobrze, co mamy jeszcze? Antenę GPS. Antenę GPS, która, przypominam, odświeża w 10 Hz. Proszę bardzo. Fajnie zapakowana. Tutaj mamy, no, powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda i nawet można ją gdzieś w widocznym miejscu przykleić, bo naprawdę nie jest jakaś szpetna, tylko wygląda całkiem ładnie, więc można by powiedzieć, że mogłaby robić za jakąś taką właśnie dekorację w naszym motocyklu. Więc to na duży plus na pewno. Kolejne śrubki, kolejny imbus. Co my tutaj jeszcze mamy? O, właśnie mamy też oczywiście czujniki TPMS, przedni i tylny, oraz oczywiście kluczyk. No i z tego co zauważam, że kluczyk, moi drodzy, no jest jednym z grubszych kluczyków, jakie miałem w ręce. Te od Aochi i od, że tak powiem, Carpuride'a są troszeczkę cieńsze. No i kolejna rzecz, czyli przeguby, moi drodzy, popatrzcie. I tutaj kulki do montażu, popatrzcie jak są wykonane. Kulka montażowa do ram mounta, do uchwytu typu round mount, jest w pełni aluminiowa. A czekajcie. Tak, w pełni aluminiowa, zakręcana imbusem od góry. I jeszcze dodatkowo mamy taki o-ring tutaj, dzięki któremu to wszystko powinno nam się tak ładnie spinać w całość. Fajnie, że tych o-ringów jest trochę więcej, więc mamy po prostu zapas. No i ten system, powiem Wam, że naprawdę jest fajny i
i mi się podoba. Oczywiście mamy tutaj krótki łącznik do połączenia. Wewnątrz mamy jeszcze taką obszerną instrukcję. Wow, jaka obszerna. Naprawdę jest obszerna. Patrzcie, jaka duża. Aż mi się nie mieści w kadrze, w kamerze. Mamy tutaj wszystkie cechy tego urządzenia, całą instrukcję obsługi, w jaki sposób to podpinać. Jak podpinać, popatrzcie, pod baterię w naszym motocyklu, który dawać po stacyjce. Więc no, powiem Wam, że jest to tak rozkminione całkiem fajnie. No i instrukcja przede wszystkim jest kolorowa, jest duża, jest napisana dużymi literami, dzięki czemu po prostu osoby, które noszą okulary, tak jak na przykład ja, będą w stanie sobie to naprawdę bardzo fajnie otworzyć. Mamy też informacje o podstawowych funkcjach. Mamy też informacje, w jaki sposób, popatrzcie, montować kamerki. Super, no fajnie to wygląda. Powiem Wam szczerze, że mi się podoba. No i moi drodzy, jak ktoś lubi jeszcze takie gadżety, to otrzymujecie taką jedną dużą naklejkę, mniejsze naklejki, no i jeszcze taką małą. Proszę, całkiem fajnie. Ja takie gadżety lubię. Można sobie gdzieś nakleić. Jak widzicie, tych wszystkich gadżetów od Innova N2 jest naprawdę bardzo dużo, co może sprawiać, że rzeczywiście ten proces instalacji wcale nie będzie taki prosty jak w przypadku innych ekranów, choćby dlatego, że tych małych elementów, które odpowiadają za przymocowanie kamer, za przymocowanie uchwytu do kierownicy, czy tam do jakiegoś innego punktu, w którym będziecie mogli ten ekran przyczepić, no to rzeczywiście trzeba się przygotować na to, że myślę, że godzinkę, dwie trzeba będzie spędzić przy motocyklu, jeśli będziecie chcieli to zrobić w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście, tak jak pokazywałem, instrukcja, to teraz zobaczcie, jak wygląda instrukcja. Naprawdę postarali się tutaj. To jest kawał porządnej instrukcji. I powiem Wam szczerze, że chciałbym, żeby tak wyglądała instrukcja do każdego urządzenia elektronicznego, które kupujemy. Niestety instrukcja nie jest w języku polskim, ale myślę, że po angielsku każdy da sobie radę, żeby ją rozczytać. Są też ikonografiki, rysunki, które pokazują, w jaki sposób dane elementy mają być zamontowane. Tak więc nie pozostaje nic innego. Przenosimy się do garażu i montujemy w motocyklu. No dobra, moi drodzy, to co? Zaczynamy instalację w takim razie zestawu Innova N2. Tak jak się spodziewałem na samym początku, proces instalacji samego ekranu nie był jakiś bardzo skomplikowany, ale proces instalacji kamer już okazał się troszeczkę problematyczny. Z racji tego, że uchwyty miały bardzo dużo części i trzeba było je najpierw poskręcać ze sobą, dopasować, a następnie później sprawdzić, jak to wszystko przytwierdzić do motocykla. Swoją drogą bardzo spodobał mi się sposób montażu kulki, tej aluminiowej, która jest łączona później z przegubem, a następnie do uchwytu na kierownicy. To połączenie sprawia wrażenie, że jest bardzo mocne, stabilne, no i wygląda rzeczywiście tak solidnie. Ekran Innova N2 zostanie zamontowany w mojej Ducati Multistrada 1200, a jak zapewne wiecie, obecnie był tam zamontowany ekran CarPoRide 603D. Test tego ekranu możecie znaleźć na kanale, a teraz zobaczcie, jak te dwa ekrany wyglądają obok siebie. Tutaj przy okazji taka moja mała rada, nieważne jaki ekran montujecie do waszego motocykla, czy jest to CarPoRide, czy jest to Aochi, czy jest to Innov, czy jakiekolwiek inne Chigi, czy coś innego, czy nawet zwykły uchwyt na telefon, dobrze rozplanujcie sobie miejsce, w którym ten ekran ma się znajdować, po to, żeby wam później nie przeszkadzał podczas jazdy, żeby nie zasłaniał wam widoczności na drogę, żeby nie zasłaniał wam wyświetlacza, no i przede wszystkim jak będziecie skręcać kierownicą, żeby gdzieś tam nie haczył gdzieś o zbiornik. No i pamiętajcie, że jeżeli jeździcie motocyklem turystycznie i będziecie zakładać jakąś torbę na przykład na zbiornik, no to też trzeba wziąć to pod uwagę i w taki sposób go zamontować, żeby dało się to zrobić.
Jeżeli udało Wam się przytwierdzić ekran w odpowiednim miejscu i czujecie, że siedzi on stabilnie i pewnie, to gratuluję. Możecie przejść do kolejnego etapu, który jest znacznie trudniejszy i bardziej mozolny niż ten pierwszy. Mianowicie najpierw kleimy sobie taśmę dwustronną do anteny GPS, a następnie przechodzimy na stół i bierzemy w swoje ręce kamerki i uchwyty i próbujemy jakoś to rozkminić, w jaki sposób te uchwyty mają działać, w jaki sposób przymocować je do naszego motocykla, a później zaczynają się prawdziwe schody, bo którędyś te wszystkie kabelki trzeba poprowadzić do tego ekranu, upchnąć je pewnie w motocyklu, tak żeby nigdzie się nie walały, nie przeszkadzały i nie przecierały. A to wcale nie jest takie proste. Jeśli chodzi o jakość wykonania uchwytów i samych kamerek oraz okablowania, myślę, że spokojnie można tutaj dać Innowowi 5 z plusem, natomiast jeśli chodzi o poziom skomplikowania tych uchwytów i czas ich składania w całość, no to tutaj dałbym mocną 3. Jeśli mamy już poskładane obie kamerki, wiemy mniej więcej w jaki sposób je zamontujemy w naszym motocyklu i z przodu i z tyłu, możemy wstępnie zacząć rozbierać motocykl po to, żeby przełożyć kabelki, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Niewątpliwie jest to żmudna praca, zwłaszcza jeżeli wasz motocykl jest dosyć mocno obudowany owiewkami, no ale jeżeli macie w planie zostawienie takiego ekranu na dłuższy czas, a raczej z taką myślą kupujemy taki ekran, no to polecam poświęcić na to trochę więcej czasu i zrobić to tak jak trzeba. Pamiętajcie, że jeżeli prowadzicie kable blisko silnika, to zwracajcie uwagę na to, żeby nie prowadzić ich jakoś bardzo blisko tych elementów, które bardzo mocno się nagrzewają, gdyż łatwo można taki kabel stopić, przegrzać, co będzie skutkowało zwarciem, no i oczywiście wasz ekran nie będzie działał tak jak potrzeba. Kolejna rzecz, zastanówcie się też w jaki sposób i którędy przepuścić te kable, tak żeby Wam one nie przeszkadzały gdzieś przy skrętach, żeby nie blokowały kierownicy, bo oczywiście to jest też bardzo ważne. Warto w tym momencie nadmienić, że dołączone do zestawu czujniki TPMS nie są od razu skonfigurowane z Waszym urządzeniem. Dopiero trzeba je skonfigurować i połączyć z Waszym ekranem. Robi się to w bardzo prosty sposób. Uruchamiacie zapłon, tak żeby ekran się uruchomił, wchodzicie w ustawienia TPMS i następnie w parowanie. Zakręcacie pierwszy czujnik TPMS, on się aktywuje, no i jest już sparowany z Waszym ekranem. Tak samo robimy z drugim kołem, czyli uruchamiamy parowanie na ekranie i montujemy czujnik TPMS. Po prawidłowo wykonanej operacji czujniki łączą się już automatycznie. Moi drodzy, na dziś to by było tyle. Mam nadzieję, że ten materiał pokazał Wam i wyjaśnił, co znajduje się w pudełku Innow N2 oraz w jaki sposób prawidłowo taki ekran, czy też każdy inny, bo montaż jest praktycznie podobny, przeprowadzić w Waszym motocyklu. W kolejnym materiale, jak tylko zrobi się lepsza pogoda, zabieram Multistradę na wycieczkę razem z nowym ekranem i będę chciał podzielić się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami na temat tego nowego gadżetu w moim motocyklu. Moi drodzy, jeśli materiał się Wam podobał, zachęcam do zostawiania lajka, do zasubskrybowania kanału, żeby nie opuścić kolejnych materiałów. No i oczywiście będę też niezmiernie wdzięczny, jeżeli ktoś z Was będzie chciał wesprzeć moją pracę, a tak jak już wspominałem w innych materiałach, fundusze zgromadzone z wspierania kanału są przeznaczone na sprzęt, którym nagrywam m.in. takie piękne ujęcia. Tyle na dziś, moi drodzy. Trzymajcie się, na razie. Hej!